Witam na kanale Podróże te małe i te duże. Dzisiaj pospacerujemy po malowniczej miejscowości położonej w Beskidzie Niskim, mianowicie Krępnej. Podziwiać będziemy piękno otaczającej nas przyrody, zobaczymy również zaporę i zalew oraz nowo otwarte baseny. Zapraszam na film. Krępna znajduje się w województwie podkarpackim, w powiecie jasielskim. Krępną na stałe zamieszkuje zaledwie około 500 mieszkańców. Część mieszkańców mieszka tutaj tylko w sezonie letnim i wiosennym, w swoich domach letniskowych. Faktycznie okolice Beskidu Niskiego należą do najsłabiej zaludnionych terenów naszego kraju. Gmina Krępna jest najdalej na południe wysuniętym obszarem powiatu jasielskiego, tworzy ją 14 miejscowości: Krępna, Grab, Orzenna, Kotań, Świątkowa Mała, Świątkowa Wielka, Myscowa, Polany, Wyszowatka, Ciechania, Huta Polańska, Żydowskie, Świeżowa i Rozstajne. Są to tereny słabo zaludnione, ale niezwykle urodziwe pod względem krajobrazowym i przyrodniczym. W tym budynku ma siedzibę Dyrekcja Magórskiego Parku Narodowego. Ciekawostką jest, że aż 65% powierzchni gminy zajmuje Magórski Park Narodowy, utworzony w 1995 roku, chroniący unikalną beskidzką florę i faunę, między innymi siedliska bobrów przy potoku Ryjak. Znajduje się tu również ośrodek edukacyjno-muzealny imienia Jana Szafrańskiego. Idąc dalej od strony Kotani, dotrzemy do głównego skrzyżowania. Jadąc na północ dotrzemy do Nowego Żmigrodu, a następnie do Jasła, natomiast udając się na południe dotrzemy do zalewu, zapory i basenów w Krępnej. My udamy się właśnie w kierunku południowym, po drodze mijając budynek Urzędu Gminy Krępna oraz Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Krępnej. Krępna została założona przez przemyskiego kasztelana Mikołaja Stadnickiego na początku XV wieku. W rękach tej rodziny była przez ponad 2 wieki. Później rządzili tu także między innymi Wiśniowieccy, Radziwiłłowie i jeszcze kilka innych mniej znanych rodów. Zgodnie z przekazanymi z pokolenia na pokolenie informacjami, pierwsze zabudowania wsi znajdowały się w pobliżu wsi żydowskie, jednak w związku z silnie wiejącymi wiatrami oraz częstymi napadami zbójniczymi, mieszkańcy przenieśli zabudowania niżej, w miejsce, gdzie dziś stoi cerkiew. A propos cerkwi, ciekawostką jest, że cerkiew pod wezwaniem świętej Kosmy i Damiana w Krępnej jest jedną z około 70 cerkwi łemkowskich w Polsce. Wracając do samej Krępnej, to wiedzieć należy, iż jest ona jedną z najstarszych wsi w rejonie Górnej Wisłoki. Jej nazwa zaś pochodzi prawdopodobnie od słowa kram, gdyż wieś znajdowała się na handlowym szlaku na Węgry, a kupcy często rozkładali tu swoje stragany, kramy. Niektórzy natomiast uważają, że nazwa Krępna pochodzi od słowa krępy, odnoszącego się niejako do postury jej mieszkańców. Ja natomiast z grzeczności skłaniam się do pierwszej teorii. Oprócz Polaków zamieszkiwała te tereny również ludność łemkowska, przesiedlona głównie na tereny obecnej Ukrainy podczas akcji deportacyjnej Wisła. Świadectwem zaś wielowiekowej koegzystencji różnych kultur i wyznań w gminie Krępna są bezcenne skarby architektury cerkiewnej, chyże łemkowskie, przydrożne kapliczki i cmentarze. Obecnie z Krępną kojarzy się przede wszystkim zalew i zapora, jednak zanim do nich podejdziemy, przyjrzymy się nowo powstałym basenom w pobliżu zalewu. W czerwcu 2023 roku otwarto kompleks z 2 basenami, realizowany za sprawą projektu Zagospodarowanie zbiornika wodnego w Krępnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Co ciekawe, wstęp na baseny w chwili obecnej jest całkowicie bezpłatny. Pierwszy z basenów ma głębokość około 1,6 metra, drugi zaś, przeznaczony dla dzieci, ma głębokość od 80 do 120 cm. W pobliżu znajduje się również plac zabaw i siłownia zewnętrzna. Teraz podejdziemy do zalewu. Pod koniec lat 60. wzniesiono na Wisłoce zaporę wodną, tworząc sztuczny, niewielki zalew, wokół którego, jak grzyby po deszczu, powstały ośrodki wypoczynkowe. Zalew pełni głównie rolę małej retencji, piętrząc wodę dla celów rekreacyjnych i przeciwpowodziowych. Można po zalewie popływać kajakiem lub rowerkiem wodnym. Czasza zbiornika ma powierzchnię około 4,5 hektara.
Zapora ziemna ma natomiast 60 metrów długości i 5 metrów szerokości w koronie. Zalew nie jest duży, ale bez wątpienia jest pięknie wkomponowany w otaczającą go przyrodę. Zresztą zobaczcie sami. Dla wielu turystów Krępna jest przede wszystkim bazą wypadową w niewysokie góry, czy też precyzyjnie rzecz ujmując wzniesienia Beskidu Niskiego. Prowadzą stąd szlaki, żółty przez Przełęcz Chałbowską i Kotań do wsi Drukowa, a także zielony przez Wysokie do Orzennej. Znajduje się tu również prawie 70 km szlaków rowerowych. Warto również dodać, że w Orzennej znajduje się przejście graniczne na Słowację w ramach tak zwanego małego ruchu granicznego. Jeśli spodobał Ci się mój film i chcesz być powiadamiany o kolejnych filmach, kliknij przycisk subskrybuj pod tym filmem. Dziękuję za wspólny spacer i do następnego filmu.